Cześć, chciałbym Was przeprosić za dłuższą przerwę w publikacji materiałów na moim kanale. Wiem, że dość długo czekaliście na nowy, kolejny film i bardzo to doceniam. Wasze wsparcie i cierpliwość są dla mnie ogromnie ważne. Czasami na torach życia pojawiają się jednak niespodziewane sygnały stop, ale obiecuję, że spróbujemy ruszyć pełną parą. Na sam początek film o spłonkach. Dziękuję, że jesteście ze mną. To dzięki Wam maszynista ciągle jedzie do przodu. Jeśli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach, piszcie śmiało w komentarzach, a ja postaram się Wam nagrać kolejne filmy, dzięki którym będziecie mogli się bliżej przyjrzeć pracy na kolei. Ja chciałem w tym momencie podziękować mojemu naczelnikowi Bartoszowi Kucińskiemu za umożliwienie nagrania tego właśnie filmu. Szczególne podziękowania należą się także drużynie manewrowej, która tego dnia spisała się na medal i pomogła zrealizować film. Film nie powstałby jednak także, gdyby nie Tymoteusz, któremu należą się serdeczne podziękowania za udostępnienie spłonek, a także pomoc w realizacji nagrań. Dzięki, Tymek. Kolej to nie tylko maszyny i szyny, ale także historie, które splatają technologię z ludzkim geniuszem. Dziś postaramy przenieść się w przeszłość, aby poznać jeden z fascynujących wynalazków, który przez lata wspierał bezpieczeństwo na kolei. Spłonki kolejowe, bo o nich mowa. Ale opowie Wam o nich więcej Krystian, maszynista Polregio. Każdy kolejarz miał na swoim wyposażeniu kiedyś, obecnie już jest to niepraktykowane, spłonki. Spłonki były przenoszone w takich właśnie szczelnych, bardzo solidnych pojemnikach, wykonanych tak jak ten z blachy cynkowej, bądź na przykład były również pojemniki bakelitowe, widziałem nawet pojemniki skórzane. Każdy kolejarz musiał posiadać spłonki, czy to maszynista, czy to kierownik pociągu, czy to konduktor. Drużyna konduktorska, pomimo tego, że posiadała na przykład tego typu lampy karbidowe, którzy nosili tutaj na swoich piersiach, posiadali gwizdek, chorągiewkę i musieli również posiadać taki pojemnik ze spłonkami. W środku było ich 5-6 w zależności od pojemnika. One były ułożone piętrowo jedna na drugiej. Dookoła tych spłonek albo był karton, tak jak w tym przypadku u mnie w pojemniku, albo były one wypełnione, ustabilizowane w tym pojemniku, aby nie latały, trocinami, po prostu trocinami. Tak wyglądała spłonka, to już widzieliście. Spłonka składała się z dwóch podstawowych elementów. Z takich łapek na dole i z pojemniczka, w którym znajdował się ładunek wybuchowy, proch. W środku mieliśmy spłonkę, małą iglicę i po naciśnięciu tego pojemnika, a dokładnie mówiąc po jego zmiażdżeniu masą kilku ton przez zestaw kołowy, następował wybuch takiej spłonki. To jest nic innego jak petarda. Łapki te służyły do umocowania spłonki na główce szyny. Gdy spłonka nam leżała, aby ona nie spadła pod wpływem wstrząsów przed nadjeżdżającym pociągiem, to te łapki zaginaliśmy pod główkę szyny i spłonka bardzo stabilnie leżała na główce szyny. Na kolei były 4 sposoby podania sygnału stój. Pierwszym sposobem był to sygnał D1 za pomocą tarczy zatrzymania. Drugim sposobem był to sygnał D2 kręcąc koła. Trzecim sygnałem był sygnał D3, 3 krótkie po sobie, szybko następujące dźwięki gwizdkiem, gwizdawką parowozu, gwizdawką na zakładzie pracy, czymkolwiek co wydaje dźwięk. I czwartym sygnałem był sygnał D4, stój dawany za pomocą właśnie spłonek poprzez ich wybuch. I teraz powiem Wam tak, takie spłonki wybuchając wytwarzały ogromny huk. Spytacie się, a dlaczego taki tak bardzo ogromny? W chwili obecnej, gdy prowadzimy pojazd, ja jako maszynista, to tak naprawdę ja siedzę na przedniej osi, na przednim silniku trakcyjnym i wybuch takiej spłonki mógłby być naprawdę o wiele cichszy, a ja bym go i tak usłyszał. Ale kiedyś, w czasach gdy stosowano takie spłonki, jeździły parowozy. I zwróćcie uwagę, jak daleko od budki maszynisty, gdzie siedział maszynista, znajdował się pierwszy zestaw kołowy. Wybuch następował tutaj, a nie tak jak w czasach obecnych, gdzie kabina jest na przodzie pojazdu trakcyjnego, pod budką parowozu.
Więc wybuch, który następował na przodzie parowozu pod osią toczną, pod dymnicą, musiał być bardzo głośny, ponieważ parowóz sam w sobie wydawał wiele różnych dźwięków, również jakichś tam wybuchów, syków pary i tak dalej. Dodatkowo maszynista będący w budce parowozu często się wychylał przez okno, aby coś widzieć, szum wiatru i tak dalej. Hałas był ogromny, więc wybuch, który powstawał na przodzie parowozu, musiał być na tyle głośny, aby maszynista kilkanaście metrów dalej go usłyszał, nawet będąc w budce i szczelnie zamkniętych wszystkich oknach. Spłonki takie stosowało się w kilku przypadkach, przede wszystkim dla osłonięcia pociągu. Gdy pociąg zatrzymywał się na szlaku z nie wiadomo jakiej przyczyny, nastąpiło rozerwanie pociągu, nastąpiło najechanie na jakąś przeszkodę, aby nic nie wjechało z tyłu w parowóz bądź z przodu, no to i w jedną stronę, i w drugą stronę, jeśli to był pociąg towarowy, to leciał kierownik pociągu, a tam konduktor, jeden, drugi, trzeci, z takim właśnie pojemnikiem ze spłonkami i następowało tak zwane osłonięcie pociągu. Załóżmy, konduktor na prawym toku szynowym przed parowozem układał 3 takie spłonki, jedna, druga, trzecia. Przepisy mówiły o tym, iż należało się oddalić na 20 metrów od wybuchu spłonki, aby nie zostać porażonym jej odłamkami. No bo to mamy tutaj metal, jakiś tam drobny odłamek mógł zawsze polecieć. I wracając, osłanialiśmy pociąg z przodu 3 spłonkami i z tyłu również 3 spłonkami. Więc spłonki jest to taki prekursor, obecnie byśmy nazwali je radiostopem. Jeśli ja obecnie się zatrzymuję na szlaku i widzę jakąś przeszkodę, gdzieś nastąpiło wykolejenie albo ktoś się wykoleja i nie chce, żeby coś wjechało z przodu bądź z tyłu w niego, w jego wagony, naciskamy radio stop. Wszystkie pociągi w promieniu tam załóżmy 10 km mają wdrażane nagłe hamowanie. Kiedyś tego nie było, kiedyś nie było radiotelefonów i to był kiedyś radio stop. Po najechaniu na tylko jedną spłonkę z 3 maszynista już od razu miał obowiązek wdrożenia hamowania nagłego. Później następował drugi wybuch i trzeci wybuch i pociąg się zatrzymywał, dzięki czemu nie następowało najechanie na tył pociągu bądź na jakąś przeszkodę, która leżała na torze obok. Z opowiadań starszych kolegów dowiedziałem się, iż takie spłonki, gdy wychodziły z użytkowania, były komisyjnie niszczone w latach 80., 90. na terenach zakładów pracy. Każdy kolejarz musiał zdać taki pojemnik ze spłonkami, który miał na swoim wyposażeniu, i spłonki te były układane na główce szyny po 20-30 sztuk. Przejeżdżała lokomotywa powoli 5 na godzinę. Wyobraźcie sobie, jaki to musiał być ogromny huk, kupa dymu. Obok stała komisja, oczywiście w bezpiecznej odległości, i komisja dopilnowywała, aby każda spłonka została zniszczona, ponieważ no bądź co bądź to jest dalej ładunek niebezpieczny, ładunek wybuchowy. Ta spłonka została wyprodukowana w roku 1983. Jest tutaj wybita data, czyli zobaczcie, 83 rok, i ona jest dalej sprawna, dalej może urwać palce, jeśli ktoś się z nią będzie nieodpowiednio obchodził, i założę się, że za 100 lat, jeśli one dalej będą leżały w tej puszce, w pomieszczeniu, gdzie jest niska wilgotność, one będą działały. Za 100 lat ta spłonka również wybuchnie. Spytacie się, ale jakim cudem te spłonki są w moich rękach, w rękach innych kolejarzy, w rękach stowarzyszeń, muzeów i tak dalej? No po prostu kolejarze przy zdawaniu takiego pojemnika, panie naczelniku, niestety, ale zgubiłem pojemnik, zgubiłem spłonki, gdzieś mi przepadły, nie wiem gdzie, nie jestem w stanie ich znaleźć. I tylko dzięki takim zachowaniom obecnie możemy oglądać spłonki, które już wyszły z użytkowania, ale się zachowały po dziś dzień w muzeach bądź w rękach prywatnych kolekcjonerów. My natomiast w tym momencie milkniemy, żebyście mogli z bliska przyjrzeć się wybuchowi spłonek.
Musicie wybaczyć jakość audio, ale niestety mikrofony nie dały rady oddać pełni wybuchu. A tak właśnie w praktyce wyglądała detonacja spłonek. I choć dzisiaj są one tylko historią, to ta historia przypomina nam, jak wiele prostych wynalazków odegrało kluczową rolę w rozwoju kolejnictwa. Spłonki kolejowe to nie tylko kawałek historii techniki, ale także symbol dbałości o bezpieczeństwo i rozwój kolei. Choć dziś technologia znacznie się rozwinęła, warto pamiętać o takich prostych, ale skutecznych rozwiązaniach. I tak oto, szanowni państwo, detonację 3 spłonek przeprowadziliśmy taką maszyną i z takich spłonek 3 zostało dosłownie tyle. Dziękuję za wspólną podróż w przeszłość i zapraszam na kolejne filmy o fascynującym świecie kolei. Do zobaczenia na torach.